Jak widzimy, to chyba jest zimowa wyprawa i sam jej początek. Ruszamy. Pierwszy etap podróży zakończony. Idziemy powoli już na pociąg. W dalszą drogę. Chwilowo mam jeszcze trochę czasu do pociągu i zastanawiam się, jaka będzie pogoda tam na miejscu. Prognozy nie są zbyt dobre, ale to nic. Nie przejmuję się tym. Będzie, myślę, dobrze. Zimno tutaj na Pomorzu. Dotarłem w końcu Gdańsk Główny. Zmierzam do mojej tymczasowej kwatery, bo dzisiaj już się nie wyrobi na naszym zamku. No więc tak, niestety prognozy się sprawdziły i jest zła pogoda dzisiaj. Pada deszcz. Opuszczam moją tymczasową bazę w Gdańsku i ruszam już na zamek do właściwej miejscowości. Standard całkiem fajny. Mieszkałem w takim zabudowie dawnej, obronnej miasta. Pokażę wam jeszcze to na chwileczkę. No i cóż, ruszamy dalej już do ostatecznego punktu. Teraz czekam sobie na autobus, który zabierze mnie właśnie z Gdańska do Bytowa. Jakie mam szczęście, ponieważ jest to ostateczne i jedyne połączenie z tego miasta, dużego miasta, właśnie do mojej końcowej destynacji. Ale pokażę wam jeszcze ten dworzec tutaj, który przypomina mi stare komunistyczne czasy, co jest właściwie fajne dla kanału Historia Miniona, ponieważ jest to też powrót w przeszłość, ale bliską przeszłość. Kto pamięta czasy starego PKS-u jeszcze? Już w Bytowie, już na Kaszubach. Nieco pada, niestety coraz bardziej pada, ale pora już udać się do ostatniego noclegu, a jutro na Zamczychu, a po prawej mam świetny stary most. No więc na miejscu, nareszcie powiedzmy, w pewnego rodzaju domu, a więc
odpoczynek i zobaczycie na dalszej części filmu, jak się sprawy mają na zamku w Bytowie. Do zobaczenia. No cóż, współczesna adaptacja budynku na średniowiecze. No cóż, może wprowadzać ludzi w odpowiedni klimat. Tak, z pozoru. Idziemy na zamek. Naszą historię rozpoczynamy w roku 1329, kiedy to książęta zachodniopomorscy zadłużają się u braci zakonnych, powierzając im ziemię słupską na okres 12 lat i w roku 1341 możnowładcy ci spłacają dług i tym samym zakon zostaje zmuszony do zwrotu z zastawionej ziemi, ale to wcale się nie wydarzy. I zatem od razu widzimy już, jak sprytnie działał zakon krzyżacki, zresztą podobnie jak inne zakony działające w tamtym czasie w średniowieczu, używając różnych wybiegów handlowych, militarnych, politycznych czy innych podstępów, aby zasiąść dany teren i zacząć nim władać jako swoje własne dominium. Dodatkowo też w roku 1329 zakonowi udało się zakupić grunty właśnie w Bytowie od miejscowego rycerza Henninga Bechra. I tak od roku 1346 teren ten jest pod władaniem komtura krzyżackiego, ale jednak z biegiem postępującego czasu ranga bytowa spada, by stać się siedzibą zwykłego prokuratora. I od lat 70. XIV wieku urzędnik ten podlega bezpośrednio już władzy wielkich mistrzów rezydujących w nie tak dalekim przecież Malborku. Możemy natomiast z pewnością dzisiaj żałować jednej rzeczy, ponieważ nie jest to pierwszy zamek w Bytowie, który był siedzibą Krzyżaków, ponieważ niemal przez 70 lat przebywali oni w znacznie starszej warowni, dzisiaj nieznanej, o której nie wiemy niestety nic. I teraz dochodzimy do ważnego momentu w historii drugiego zamku w Bytowie, na który już cały czas patrzymy, przemierzając dawną fosę zamkową, a są to początki lat 90. XIV wieku, bo właśnie wtedy rozpoczyna się budowa twierdzy. Oczywiście klasyczna lokacja na niewielkim wzgórzu, naturalnie już tu istniejącym, ale dodać muszę, że nasyp został sztucznie podwyższony, co myślę bardzo dobrze widać na moim filmie, kiedy chodzę tutaj koło zamczyska. Wiadomo, teren podmokły, a więc ewentualny szturm na fortyfikację od razu był utrudniony. Wydaje się, że prace przebiegały dynamicznie, bo już u progu nowego wieku zamek był niemal wykończony, ponieważ od roku 1400 kwoty płacone z Malborka na twierdzę w Bytowie zaczynają stopniowo maleć. Zatem wywnioskować można, iż bastion rycerski w tym czasie jest już na ostatnim etapie budowy czy też wykończenia. Wspomnę jeszcze tutaj o lokalizacji, ponieważ jest ona bardzo istotna z racji tego, iż zamek znajdował się na zachodnich krańcach Królestwa Krzyżowców, strzegąc jego granic i niejako witał innych podróżujących, handlowców i rycerzy z zachodniej Europy wkraczających na teren królestwa. I tutaj kolejna bardzo istotna rzecz. Zamek w Bytowie w tamtym czasie uchodził za bardzo nowoczesną twierdzę, nie był typowym zamkiem krzyżowców z jednego powodu. Przewidziano w nim użycie broni palnej w razie obrony i oblężenia. Na początku XV wieku Bytów był istotny dla zakonu, strzegł ważnego szlaku handlowo-komunikacyjnego, jak już wspomniałem, był terenem przygranicznym, a państwu krzyżackiemu zależało na stworzeniu własnej potęgi w tym rejonie, a Bytów naturalnie łączył ich noworodzące się państwo z etnicznie niemieckimi terenami, przez które przecież napływała do nich pomoc militarna oraz materialna. Tak więc sam początek historii zamku w Bytowie
przypada na bardzo gorący okres, kiedy rosną napięcia pomiędzy Królestwem Polskim a wrogim mu zakonem krzyżackim i jest to czas panowania, myślę, bardzo znanego mistrza Konrada von Jungingena. Teraz jesteśmy na Grobli i zaraz Wam to wszystko pokażę. Naprawdę jest świetna, wysoka fortyfikacja, która utrudniała tu kiedyś napastnikom wdarcie się do zamku. Też pokażę Wam wejście do samej twierdzy, która już teraz nie istnieje. Wiadomo, kiedyś to była krata, łańcuchy i most. No ale dzisiaj, jak to zwykle bywa, przy zamkach nic się nie ostało. Ale spójrzcie na to wszystko już teraz. Wyobraźmy sobie, że ten wjeżdżający samochód to wjeżdżający rycerz na koniu. Przy okazji macie taki mały bonus, ponieważ jest strajk rolników i mamy akompaniament. Jak zobaczycie na moim filmie, jest to zamek kamienno-ceglany. Zwróciłbym uwagę właśnie tutaj na fundamenty, czyli ów kamień, głaz narzutowy, inaczej skała lita, która została tutaj naniesiona przez lądolud. A głazy takie najczęściej wtedy były znajdowane na polach. No i oczywiście cegła, to już wiadomo, glina, której na Pomorzu wtedy i myślę, że teraz jest cała masa. Prace kończą się na przestrzeni lat 1405-1406, gdzie mury są już zadaszone dachówkami. Oczywiście stoi też bardzo ważna kaplica zamkowa i wszystko w tym czasie było gotowe do właściwego użytku. Również oczywiście zamek ten posiadał swoiste przedzamcze, a więc miał nie jeden, ale dwa mury obronne. I też na samym początku istnienia tej warowni znajdował się tutaj tylko jeden budynek mieszkalny. Dom zakonny zwany Prawym Domem. Rok 1410, Wielka Bitwa, Wielka Wojna i ziemia bytowska na krótko znajduje się pod panowaniem polskim, ale już po podpisaniu pierwszego pokoju toruńskiego w roku 1411 załoga krzyżacka powraca. Przez kilka dziesięcioleci zakon nadal okupuje to miejsce, prowadzi lokalne walki i próbuje reperować uszkodzoną twierdzę. Kolejne istotne wydarzenie z historii, czyli wojna 13-letnia, powstanie antykrzyżackie, kiedy to zamek bez walki poddaje się mieszczanom gdańskim, a w 1455 roku mieszczanie przekazują go ponownie w ręce Polski, tym razem królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, a ten w ramach uznania zasług oddaje cały Bytów zamek księciu słupskiemu Erykowi II, jednak z powodu słabej obrony w roku 1460 zamek ponownie wpada w ręce krzyżowców. Nie na długo jednak, ponieważ 6 lat później ponownie cała ziemia bytowska zostaje włączona jeszcze raz do Królestwa Polskiego i raz jeszcze nasz król oddaje ją w lenno Erykowi. Od teraz zamkiem, posiadłością będą zarządzać wreszcie książęta pomorscy.